Siema, siema. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak walczę z blacharką w Peugeocie. Tak więc zapraszam i miłego oglądania. Tylko zrobić to równo w miarę, no żeby nie było po druciarsku. Bardzo, tylko troszeczkę. No założę. No. Dobra, te Francuzy zakichane. Jak na Francuzy to jest super dobrze. Jak sobie na tym staję, kopię. Ale co? Ale chrupie. Oj, większa dziura. Tak więc jest dobrze. No jest to wniotka, jest to jakieś naruszenie lekkiej konstrukcji. Nie widać dziur w ogóle. No zawias cały przykręcony, no i tu jest najgorzej. Ale z tego, że jest najgorzej, to jest i tak dobrze. Bo dosłownie tak jak jest tutaj wycięte. Tu gdzie się trzyma, to już nie mardzy. Tu nie mardzy. Tu jest tylko źle. No dosłownie odtąd. Tu jeszcze wyczyszczę, jak już zdejmę zawias znowu. Tu wyczyszczę i ładnie tutaj zrobię takie wstawki. Oczywiście będę się uczył dopiero spawania, ale zrobię to bardzo ładnie. Tam nawalę chemii, bo te trójkąty też tu jest spoko. Nie ma takiej dziury. Też to chcę wyczyścić ładnie. O, tam będzie czysta blacha w środku. No tak było. Nie zmyślam. No więc jest, jak na Francuzy to jest super dobrze. No i tu trochę jeszcze jest. No to też wyczyszczę. Tak jak tutaj dziurka, kawałek nawet naddam tutaj tylko blaszki, żeby wzmocnić tej podłużniejszej. Tutaj no to jest tylko do odkręcania poduchy silnika. No to tak naprawdę nie musi być żaden luks tu. No ale chemię nawalę. No i tutaj te małe wstaweczki. Od dołu wygląda gorzej niż od góry. Podłoga w bagażniku od spodu jest za... No a tu dosłownie jest taka dziurka jak tutaj. Zresztą widać gołą blachę dookoła. Tak więc jest dobrze. No jest to wniotka, jest to jakieś naruszenie lekkiej konstrukcji, ale tak to jest całość ładna. Tu jeszcze nie wjeżdżałem druciakiem, ale to będzie też powierzchowna, bo tu blacha. Jeszcze jak? To jak tu czysto, prawie. Nie widać dziur w ogóle. Dobry jest blacharsko stan. No a tutaj troszeczkę poderwało. O kurwa, to nie do nagrania. O chujcie. No! God, please, no! Trzeba będzie zjechać. Z tej strony jest ogólnie zdrowo, nic nie wyszło po myciu. Znaczy zdrowo, no po prostu przejechać, zabezpieczyć to. Wyczyścić, zabezpieczyć. Zjadę do gołej blachy, wyczyszczę, położę epoksyt taki jak na statki używają. I ten ponoć najlepiej się sprawdza. I będzie dobrze. Naddam trochę blaszki i już. Bęben w stanie agonalnym. Belki mocowania. Ok, przynajmniej to jedno. Chcę chociaż trochę pojeździć, zanim będę zmieniał belkę. No ta belka jest gorzej, wygląda przynajmniej z zewnątrz takiego nalociku. Ale mocowania też ok, no dobrze, że ktoś to zabezpieczył. Tak to wygląda, że jest raczej ok. Pajęczyna długa i w ogóle. Także nie weszło dużo kwiatków na szczęście. Ale tam w tamtym rogu będę musiał wyciąć kawałek i wstawać. Osłonka do zdjęcia. I tu się trzeba będzie dostać. I troszeczkę tutaj będzie zabawy. Nie będę tutaj też nie wiadomo jakich cudów wyczyniał. Bo tu ma jeździć jak najszybciej, a nie przetrwać huragan. Blachają się. O, taka jest. O. No. Dobra, te Francuzy zakichane. Pod tym się zebrało dziadostwa. A. Umyte. Wilgotne podmyło i schodzi. A, idźże. Bagażnika. No trochę syfu. A, bagażnik nie uderzył w plecy. No, tu mam takie coś, bo dostała strzała od tej strony w tył. No i lekko jest tutaj. Tu widać. Tu jest ładne łączenie.
Tu widać, że już trochę coś popracowało. No i jako, że tu jest, to tutaj ktoś lepił na klej do szyb. No i tą część trzeba zjechać ile się da z tej blachy. Ile zostanie zdrowej, to zostanie. Ale jeszcze po prostu nadłożyć jeszcze jeden arkusz. Jedynkę, tak minimum chyba. Ewentualnie kupię jakąś półtorówkę jeszcze w to miejsce, żeby ten bagażnik jednak był wzmocniony srogo, a nie byle jak. No i stanowisko gotowe, stołeczek nawet mam. Okulary, maska. Nie chcę wdychać tego pyłu całego, będę potem zdychał. Okulary, no bo nieraz ten drucik się wyskoczy czy coś. Lepiej, żeby mi się nie wbiło w oko. Trzymam tylko okulary, ale to szkoda ich porysować. Zacznę od takiej niby mosiężna, ale to jest mosiądzowana po prostu stal pokryta złotkiem i tyle. Tam mam na szlifierkę taką, mam te włosy tych M-Wordów. Nie będę nagrywał całego procesu, nagram wam przed to. O, jak możecie zobaczyć tutaj, zacznę od tego kawałka może, o. I zobaczymy, jak będzie wyglądał po. No i tutaj jest już wyczyszczony samym druciakiem na wiertarkę. Tu jeszcze w rogu nie, ale zacznę sobie najpierw od środka i dopiero przejdę tutaj trochę precyzyjniejszymi. Ale tak to jest w miarę ok. Wyczyściłem wszędzie do granicy, do gołej blachy, zdrowej przede wszystkim. No i wiadomo, tutaj pod tą jest syfu jeszcze, ale to już druciak na szlifierce to zjedzie. Rozjedę tą osłonę. O. Tu zabezpieczone wszędzie, ale osłony wydechu nie zdejmowali, więc tu jest fabryka jeszcze. No i tu też lekko trzeba będzie z tego zjechać i zabezpieczyć. Dobra, wybiłem to, co tutaj było. I pierwsze wrażenie, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, bo jestem w masce, ale pierwsze wrażenie chcę z wami zobaczyć. No to jest taki odpływ jest. A to może ma być wklejone. Zobaczymy, dobra. Rwij pan. Rwij pan. O. Może tak być, że to ma tutaj być wklejone i to wkleję. Odsłoniłeś trochę rudej. Ale tutaj też o. Spawna bola, klej do szyb. Nie no, jest dobrze widzowie. Będzie chodzić. Trzeba to wszystko wyczyścić, no zadbać o samochód, co był niezadbany. No to powinno być pewnie połączone. A troszeczkę nie jest. Bo jest wybite, ale to młoteczek i się naprawi. To sobie gdzieś odłożę, żebym nie pogubił tego. Ha, już będę wiedział, gdzie jest. Ale założyłem cudo. Zobaczymy, jak to będzie czyścić. Musiałem oczywiście odwalić i zapauzowałem nagrywanie zaraz po tym, jak ustawiłem telefon. Ale no wyczyściło ładnie, schludnie. To utnę. O dziwo nie zeszło tego tragicznie dużo, myślałem, że całe to zajdzie minimum. A tu jeszcze trochę jest na płaskrzą blachę akurat. I teraz zakładam tego potworka na szlifierkę i jadę dalej. Robota tak wrze, że mi parują ręce. Jak dam sobie światło tutaj i tutaj tak samo. Bo teraz ostukałem trochę młotkiem i się pojawiło tutaj pęknięcie. Czy wyszła tutaj dziura po prostu tu, o. To jest to, gdzie wychodziło światło. A ta blacha jest za miękka, więc prawdopodobnie trzeba będzie tak tutaj dać nowej blachy. Nawet ze 2 arkusze pewnie połączę, bo to będzie prosty. Czyli naprawdę sam bagażnik poza tą strefą, czyli dotąd, jest tylko z jedną blaszką połączony. I ta jedna blaszka nadaje się do kosza. Trzeba ją wyciąć, podłogę połączyć z tym na nowo. Chociaż z tej strony też jest spadeczek. Chociaż nie tak. No to czyli trzeba będzie jeszcze wystukać podłogę od spodu tutaj do góry. Zresztą widać, gdzie się powinno łączyć.
tu się powinno łączyć, a palec już tutaj wchodzi. O. Dosłownie 7 mm. Ja i na roboty trochę sobie dołożyłem tą blacharką, no ale to ma wytrzymać chopki. A nie chcę tutaj w półśrodki iść. Tylko zrobić to równo w miarę, no żeby nie było po druciarsku. Bardzo, tylko troszeczkę. No i co? I druga strona pozornie wyglądała lepiej, ale jest chyba nawet gorzej. Jest więcej dziur do środka. No ale co trzeba będzie zrobić? Wyciąć to, co jest zasyfiałe. Dospawać świeże do zdrowej blachy. Zabezpieczyć to, co jest pod spodem. Zabezpieczyć z zewnątrz i tyle. Pewnie jednak wyjdzie więcej tego epoksydu okrętowego. Ale no życie jest Nobelem. Tu chyba też wchodzi normalnie do bagażnika. Więc z tej strony jest gorzej. No i będę musiał pewnie zdemontować bak. Bo jednak iskra tutaj to może być jedno wielkie boom. Albo chociaż wypompować paliwo, zlać je gdzieś. No ale to samo co i z drugiej strony. Też jest. Coś gdzieś połączyć tu na tej wysokości i tyle. I tu jest czysto, tu jest oryginał jeszcze. Tu jest gorzej z tą. To jest wszystko klej do szyb. No i blacha, o, jak ładnie chodzi. No do wycięcia. Także tutaj to będzie przyjemna rozgrzewka, a nie robota. No tu też jest ta dziurka. Też tam kawałek blaszki damy, tyle. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze za 2 miesiące. Tak realistycznie za 4 i tu będzie silnik, on będzie odpalał. Samochód będzie na kołach wyjeżdżał, nie będzie miał za bardzo dziur. To tak pozytywny scenariusz. Tutaj na trójkącie poderwało lakier, pokazało mi dziurkę, ale na szczęście nie jest ona duża. Już ją zaszlifowałem i też tu odkryłem, że ktoś grubo zadupcał tym miejscem. To jakiś kamień. Na ekranie tego nie widać, ale tu jest takie wgłębienie dosyć duże. O, teraz może widać, no. A to powinno być płaskie z tego, co kojarzę. O, teraz biorę światło i idę na drugą stronę, tą pierwszą, która pokazała mi problemy blacharskie do samochodu. Trochę lepiej, ale jeszcze tu zostało sporo i ciężko tu się dostać, więc zdajemy zawias, a nie jak debry go tutaj mam. Nie wiem, czy będę kawałek wycinał, czy nie zabezpieczę tego i na to po prostu naspałam taki jeden paseczek, tutaj podgięty, drugi paseczek, tu górę do tego, jeszcze może od środka nawet złapię lekko, zasnąć jakieś wzmocnienie. Tu w tym miejscu trochę takiego nie wiadomo czego, no ale to też ten kawałek to trzeba uciąć i też tu ładnie. Po odgięciu tego będzie gdzie przyspawać. To jest ładna blacha. O, od razu poszło. No, ale jak to z prawą stroną w tym samochodzie, największy problem pojawił się, jak stwierdziłem, przeczyszczę sobie na wszelki, a jeszcze tu nie wjechałem. Okej, no tak, to tu jeszcze, o kurde. No dobra. No tu wyszło dziurek sporo, to wszystko małe, małych kawałków blachy po prostu będę musiał powspawywać różnistych tutaj, trochę tak prostego tutaj, tu też, o tu jest to, a tutaj też, no a tu jest słabo,
Tu też muszę wyczyścić i też... No ale też, no tu w środku widać jak jest czysto. Zdrowa blacha w środku. Tylko tu powierzchownie po prostu podeszła woda i tyle, no. No, więc też kawałek. No takie dłubanie będzie z tym spawaniem. Bo to pomalutku, pomalutku. O. Ciekawe, czy z dawnej strony też nie ma tego problemu. Jak tu, co odkryłem teraz. Zaraz zobaczę. No, ale tak, to chyba blacha już mniej więcej przygotowana. Miałem mieć arkusze w ten weekend, że miałem dodatkowe 2 dni wolne wzięte, wczoraj, przedwczoraj. Ale no niestety nie przyszło opóźnienia, no bo nowy rok to sprzedający wolny mają. Trudno. Więcej podłubię, jeszcze bak może zdejmę. No też dziura, kurde no. Takie wredne miejsce trochę, słaby dostęp. To jak widzieliście wyczyściłem. Trójkąt pod tym też. Zacząłem uwalniać bak, no bo jednak stwierdziłem, że spawanie tutaj przy samym baku to nie będzie dobry pomysł. Jakby jakaś iskra poszła, a benzynka lubi płonąć. To już trochę benzyny zlane. Jeszcze zostało wczepić bak. Na pewno trzeba wyjąć pompę. A że już kończę robotę na dzisiaj, to zostawiam to na jutro. Tu wyjąłem skrzynkę bezpieczników, uwolniłem sobie tutaj te kabelki i tu będzie można wyczyścić i wyspawać. Będzie ciężko, bo jest tych kabli pełno, a one idą tam gdzieś dalej. Nie chcę tego rwać. No, ale trzeba będzie zrobić, co się będzie dało. Ale są. Ale chrupie. Oj, większa dziura. I co ja narobiłem najlepszego? No. No i tu trzeba to zrobić po prostu i tyle. I jako, że mają mi we wtorek, środę przyjść arkusze, blachy, rurki, to wtedy wezmę sobie na następny tydzień wolne i od soboty zacznę blacharkę już tak całościowo, żeby to od początku do końca zrobić za jednym zamachem i od razu zacząć zabezpieczać. Bo nie chcę tego zostawić, żeby to zaczęła łapać ruda, te spawy. Jak najszybciej to zacznę, skończę, to już tak naprawdę tylko wsadzanie wspomagania, wymiana przewodów hamulcowych i wsadzanie silnika. Potem podpięcie tego wszystkiego, poprzykręcanie, żeby te śrubki niektóre znaleźć, to będzie dramat. No ale jakoś trzeba zrobić. Poprzednie filmiki trochę mam, trochę nie mam. No. Także do jutra. No i widzowie, zaczyna się poważna robota. Pożyczyłem spawarę od chrzestnego żony, któremu bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Będzie spawane. Nauczę się może w końcu, albo nie nauczę, zobaczymy. Blacha już jest w garażu, rureczki też. No i co, maska jest. Pewnie się przyda, może nie, nie wiem, zobaczymy. Muszę teraz wytachać, ale i tak jeszcze zdjęcie baku z samochodu, więc chwilę mi się zejdzie. No ale może jutro zacznę. No i bak poza samochodem. Nie obyło się bez strat. Tutaj mamy takie triko. To jest jakieś odpowietrzenie. Ten przewód się urwał, chyba jest na baku, ale właśnie ściągałem bak i tu się ułamało. O, końcówka. Przy ściąganiu baku, przy ściągnięciu go w dół, jak poducha belki jest wywalona. Wężyki wypiąłem, bo już ogarnąłem, jak to zrobić. Zostałem, żeby tutaj wywietrzało trochę, no bo jednak tutaj jest zapach benzyny, a nie chcę, żeby te opary coś tam złapało czy coś, nie wiem, nie znam się na tym. Wolę zapobiegawczo się zachować. Opa. Ale udało się. Trochę szkód, ale raczej małe. W razie czego się zdrutuje, żeby działało dobrze. Piątka paliwa jeszcze była. Prawie. No i teraz tutaj ogarnę. Pozamiatam to, no bo to jest dużo tutaj trochę blachy, żebym się nie pociechał nóg czy coś. Ogarnąć to, no i potem spawanie. No i co? I po pierwszym spawaniu jestem. Testowym do nauczenia się. Wyczyściłem się bardziej po zdjęciu baku. Bak tam sobie stoi. Bagażnik już nie spada mi na łeb, klapa, bo wymieniłem siłowniki, udało mi się zadehydrować obydwa. Trzymają bardzo dobrze.
No i wyczyściłem jeszcze z tej strony dokładniej. Tu już zjechane. Trzeba nie wycinać te blachy po prostu i tyle. No i na tym profesjonalnym stole spawalniczym, tą profesjonalną piękną spawareczką, uczyłem się spawania. Na początku były tam chore ustawienia typu prędkość drutu 10 i trochę było kombinacji ustawień, dlatego tutaj pierwsze jakieś tam przetopy plus drut trochę jest brudnawy, ale jak go więcej zejdzie, to będzie dobrze. No ale na przykład to wygląda moim zdaniem bardzo spoko. O. No nie wydaje się najgorzej. Tu jakaś dziurka jest, ale też dziurkę łatałem jedną i tu gdzieś drugą. Tutaj, o. Ale też tak chwilę po prostu, żeby zobaczyć, jak to robić. Zaraz to zeszlifuję i zobaczę po prostu, czy to są tylko smarki na zewnątrz, czy jednak ładny jest przetop i będzie coś ze mnie z tego spawacza. I też tutaj mój nauczyciel powiedział, że bardzo odważnie, że chce się nauczyć na rureczce, ale na głęboką wodę od razu nie będziemy tam się bawić w półśrodki. A tak naprawdę rurek mam więcej niż potrzebuję, a blachy mam mniej, no to się nauczę na tym, czego mniej szkoda. No i już po czyszczeniu. Pierwsza sprawa, na pewno muszę sobie jakieś stopery do łóż kupić, bo mnie będzie bolał łeb, bo już piszczy mi w uszach dzisiaj któryś raz. Ale druga sprawa. No widać, że tam, gdzie było nasmarkane, no to nie ma połączenia takiego, jak powinno być. O, teraz szczególnie. Jeszcze zrobię tak. O, tu jakaś dziurka. Ale generalnie no, to było przecięcie. Tu była przecięta rurka. Tu widać, że jest tak słabo. Tutaj też. Ale jakieś połączenia są. I to na pewno będzie trzymać dużo lepiej. Nawet nie wiem, czy tu to chyba ciągnąłem ten. Nieraz mi ciężko znaleźć, gdzie było. Dobra, teraz już widzę, gdzie było. No. Ale jak na testy pierwsze spawanie, to mi się wydaje, że jest nawet znośnie. Jeszcze przesunę tutaj trochę świąteczne skarpetki i się wyda, że chodzę. No, tutaj tego nie zjeżdżałem, bo już mało zostało tarczy na szlifierce. Kupiłem całą, to całą wykorzystam, tak? No, ale jakieś, nie wiem, dobra, zaparte trochę. Jakieś, no nie wiem, stanę sobie nawet na tym. A co? Dla testu sobie stanę na tej rurce i zobaczę, czy utrzyma mnie. Może się złamać. To może stanę tak, żeby w Peugeota nie uderzyć. Ale co? Ha! Jak szaleć, to szaleć. No i tu był spaw. Tu jest krawędź. Ja sobie na tym staję. Kopię. Może się lekko wygła? Czy mi się zdaje? Nie wygięła się nawet. No, więc halo. To moje spawanie coś dało. No i to jest... A może lekko się wygięła? Tak, lekko się wygięła od tego kopania, okej. No ale nadal. Na tym przerwaniu miałem tak naprawdę 2 miejsca, gdzie byłem z siebie dumny. A reszta to było tak lekko. Zresztą rurka pewnie mi się przegła, to żebym kopał w nią bezpośrednio, bo to jest milimetr ścianka. O, ale przetopiło się ładnie. O, jak tu głęboko wchodziło. Co jest? No ja nie wierzę, że to może tak wyjść. Mi. No przetopiło się na wylot, czyli chyba tak jak powinno być. I dzisiejsze prace na szybko zaczynamy od wyprostowania bagażnika. Już lekko go obstukałem od spodu. Tu z tej strony jest proste, więc mam wyznacznik, jak to ma wyglądać. No. Już lekko się podniósł. Jeszcze tu w samym rogu przede wszystkim muszę podnieść. To przy tej blaszce jest całe płaskie, jest równe. Z tej strony to już postukałem, już się wyrównało. A tu jest taki grzbiet mocny. Pościutkie. Poobstukiwać. To chyba sobie odegnę też. I już się zrobi, będzie git. No i jeszcze raz dla porównania. Ta strona i ta strona. Nie widać, że robione. Tu muszę od góry jeszcze stuknąć, bo za bardzo robiłem.
Ale tutaj ten dołek, proszę. Zero jakichkolwiek śladów, że tutaj ktoś coś robił. Proszę, jak równo. Prawie. Ha. Kurde. Profesjonalizm. No. Nie no, chodziło o to, żeby trochę to wybić tylko i tu od góry puknę 2 razy i będzie równo. Będzie trzeba spawać. No i bierzemy się za wycinanie pierwszej warstwy. Spawareczka czeka, już się tam na rureczce sobie ćwiczyłem. Zetnę ją pewnie. Będzie to mocowanie takie punktowe. Tu też i tak pojadę szlifiereczką. To jest takie kurde cienka blacha, więc się gnie, ale to może tutaj sobie pojadę tak jakoś, o. I tu zetnę. No w sumie to jest tak praktycznie ścięty do zera, tylko zeszlifować tak naprawdę, no i tu bardziej. Zresztą może chciał bez tego, pod tym zgrubieniem przejechać. Ale tu nie wiem, no to do samego zgrubienia będę łapał, ale to pewnie od środka sobie tam, bo tu jest tylko jedna warstwa, a druga warstwa zaczyna się tutaj tak naprawdę. Druga i chyba trzecia. Trzecia dalej. Nie, trzecia zaczyna się w tym miejscu od środka. Tak. Czyli ta trzecia warstwa to jest tylko łapane do Okej, czyli są 2 warstwy blachy, dobra. Trzecia warstwa to jest ta tutaj. A to jest całe, tylko zabezpieczyć to. Dobra. I jedno to jest poczcie to. I druga to jest to poczcie od wewnątrz, to jest to taka dodatkowa blaszka. Pokażę sobie zapamiętam. To jest to. Więc tak naprawdę powinienem się pozbyć tych foteli chyba teraz do roboty takiej. Dobra, po bokach tam od bagażnika 13 2 i tutaj 10. Ciężko wychodziło, ale udar sobie poradził oczywiście. Położę tu, pewnie zgubię. Dobra. I to, co będę wycinał. Ale wycinam od środka, a to miejsce tutaj tylko naddam od bagażnika. Będzie ciężko trochę w tym miejscu podejść wygodnie, ale trzeba będzie sobie poradzić. Z tym będzie gorzej, ale tutaj to już większe, ale muszę po prostu wyciąć i tyle. Tutaj całość chodzi. Tu całość też w tym miejscu jest wypchnięta. To jeszcze muszę młotkiem postukać tutaj, bo tu mamy prostopadle do podłogi, a tu jest bardzo nieprostopadle. Idę po młota. Szybka robota i już jest prostopadle. Można? Nie widać różnicy. Chyba, że się przyjrzymy. Nie, no jest już dobrze. No i to już mamy docelowo gotowe. I idę ciąć. No i od razu z góry przepraszam, że będzie migotało to światło z halogenu. No niestety, takie jest. Niech się kameruje pamiątka. Pod spodem jednak jest gorzej niż myślałem. Ale to jest tylko powierzchowna arca na szczęście. Przynajmniej tak wygląda. Tylko powierzchowna. Nie wiem, czy to widzicie. Jak dam razy 2. W sumie mogłem tak nagrywać cały czas, co? O, i na tej kamerze nawet nie ma tego migotania. Super.
Dobra, tutaj jest tylko powierzchowna taka. Wyczyszczę to i nawalę podkładu miedzianego, który idzie między warstwy i to, że po prostu może nie gniło bardziej. Nie będę tutaj się nie wiadomo jak kombinował, bo tu już jest wzmocnienie od całego błotnika, od całej ćwiartki, więc to nie ma sensu. Let's go! Na czystej blasze te ustawienia to mogą być, ale no i teraz wzornik tu i dotąd, czyli naprawdę coś takiego. Okay. Ale nie, nawet tu niżej, dobra. No, git, czyli tu jeszcze więcej muszę naddać, zostawić blachy i tutaj więcej. Musi się łączyć z tym, tu będzie ciężko, to muszę jeszcze wyciąć chyba to. Na dobrą sprawę można by wszędzie próbować punktowo, dać płaski kawałek tylko i pizd. Ale chcę troszeczkę poćwiczyć przy okazji, więc nie będę tylko punktowo łapał, ale złapię też poprawnie, jak powinno być. Punktowo dodam tu i tu, a tu spróbuję polecić po linii. Profesjonalny wzór przyłożony. Zaznaczę sobie teraz śrubokrętem tylko. Potem zrobię profesjonalny stojak z pieńków na tą blachę, żeby nie ciąć tutaj na betonie. Ciut zapasu dam, plus tu centa muszę więcej dać. A resztę to już tam przyszlifuję, jak będę kładł na samochód. Podobną baterię jak nagrywałem, ale już wycięty. Jak dinozaur. Tu jeszcze nóg mu brakuje. Razem ze mną zobaczycie fitment i uwaga. Dobra, jest luks. Schodzi profesjonalizm. Ścisk stolarski. Schodzi dinozaurze. Schodzi, że... Mam też tego Forsza. Wiem, że Forsz, a nie Forch. Ogólnie już wiem, czemu jest brak blacharzy tak powszechnie dostępnych. Kupa czasu po prostu. Bardzo dużo czasu się z tym schodzi. Jeden kawałek tam, żeby spawać, jeszcze czeka druga blacha i tutaj. Na jedną stronę. Gdzie mam jeszcze trójkąty z jednej, z drugiej strony, drugą stronę. Pod maską kawałek i całe tamto nadkole. Prawe, przednie. Które jest najbardziej takie problematyczne. Ona trafiłem z tymi. Więc się zejdzie kupę czasu z tym. No ale trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Wiekopomna chwila. Zakładam maskę. Tak, dupa nie wiekopomna chwila. Nie psiknąłem tym Forszem. Chwilę to powinno teraz tutaj leżeć. Tu się lekki przetop zrobił, znaczy dziura. O, ładnie ją zalepiłem. A, ciepłe. Dobra, połączyłem. Nie, ciężko, jest ciężko. Jednak zdrowa, czysta blacha, to jest różnica duża. Kto by się spodziewał. Ale lepimy.
złapało. Ha! Tak naprawdę odpowiedzią będzie to, czy mi się to udało, jak przejdziemy do bagażnika i tam zobaczyć, czy są przetopy. Jak nie ma przetopów, to jest giga lipa. Spróbuję jeszcze połączyć. Na odważnego, duże japo, to jest pół centymetra. Czy to jest przetop? Praktycznie rzecz biorąc, tak. Jest przetop. To jest jedyne miejsce, gdzie to widać, ale tutaj heftałem i naheftałem. Tu jest zejście w dół, też jest przetop. I to gruby w kilku miejscach. Tu jest przysmażone, ale też jest przetop. No są przetopy normalnie. Jeszcze sobie cyknę pamiątkowo fotkę, bo jakby nie patrzeć, całe to moje nagrywanie to jest takie moje pamiątkowe, taki pamiętniczek mały z tego, jak robiłem samochody. Kiedyś będę jak w tych memach stary dziad, a opowiadałem wam, jak spawałem podłogę z prawej strony w bagażniku w Peugeocie. To będę ja. Tu była szpara, jest zalepione i jest przetopem. Tu schodziłem, tutaj też jest grubo. Tu porobiłem dziury, zalepiłem. Zaraz zedrzemy to. Tu jest raczej ok, są przetopy, jest tak ładnie tutaj, o, na przykład takie miejsca jak to na samym środku. Tu na przykład może być mało, tu widzę małą dziurkę. No i tu schodząc było mało miejsca, plus ta dziura tutaj, no to ona była spora, to nie wiem, może TIG-iem by, jakby się podało materiału, to było prościej to zrobić. A no i tu słabo złapałem jeszcze, no ale to już takie na poprawkę na jutro. Teraz tu widzę już jest dziurka minimalna, ale jest. Czy to wpływa? No raczej nie. Tylko się rusza. No tutaj jest dziura, muszę dołożyć blaszki i spadnąć. No i tu jest mało spawu. O, wpuścił ten, to zszykowałem. Ale to jest duży uspaw, więc nic dziwnego. Te punktowe są jakieś tutaj, gdzie nie gdzie przebicia, ale no, jakbym nie próbował złapać tych blach, no to aż cały samochód chodzi. Więc chyba dobrze przyspawałem. Dospawałem tutaj troszeczkę jeszcze blaszki, bo było słabo. Przyłapałem tutaj w tym miejscu do podłogi. Tu tą dziurkę załatałem i tu złapałem znowu też do podłogi. Tu już wyciąłem przy tym czymś, żeby był do dostęp. Nie wiem, czy jest bardzo potrzebny, czy nie. Pociąłem na takie kawałeczki, żeby zaklepać to, zagiąć w stronę tamtej podłogi. Tutaj od tej strony spawałem, więc tutaj w ogóle blaszkę całą wstawiłem. Z tamtej strony widzieliście, był spory przetop już ścięty. No i tu przyłapane, plus dospawałem do samej podłogi bezpośrednio. Mam tu już wycięte, dremelkiem wszystko, 2 tarczki mi poszły, więc drogi biznes. Nawet jest git. Tu jest blaszka pod tym, tutaj słabo dogiąłem, powinienem jeszcze bardziej zaklepać. Zaraz zaklepię. Przyłapię tu. Punktowo. No a reszta dookoła.
Tu w tym miejscu jest trochę rdzy i dlatego może niestety nie łapać. Wyczyszczona oczywiście, ale blacha już się inaczej zachowa. O i tak, i potem go ciachnę. Ha. Kurde, to tak przyspawałem, że nie ruszę teraz tego bez cięcia. Trzymać, trzyma, nie będzie piękne, ma działać. I z tym oto pięknym przesłaniem biorę się za wyczyszczenie tego, ścięcie i powierzchnia będzie gotowa zaraz na epoksyd Master Bonda. I na tym kończymy przygodę z tej strony od środka. Z drugiej strony będzie czekało mnie to samo. Tu wyczyścić, tu i tyle. I to po prostu punktowo przyłapać. A czeka mnie jeszcze podłużnica z jednej i z drugiej strony. Tam co prawda raczej małe wstawki, ewentualnie też punktowo złapać z zewnątrz. I nadkole, które jest problematyczne. A płozy pod maską to już tam drobnostka, więc... Żeby przestać przetapiać dziury w blaszce 8, bo zmierzyłem dzisiaj, blacha w samochodzie jest 8, to zmniejszyłem trochę wartości, to znacznie, bo to miałem takie ze 3,80-3,90 napięcie i prędkość drutów w sumie zostawiłem prawie taką samą, może było trochę ponad 4, ciut, ale tutaj już właśnie na tych ustawieniach co mam teraz zrobiłem to, nie będę tak może pokazywał brzydko, zrobiłem to i z drugiej strony przetap tego wygląda tak. Więc jest tak jak powinno być, wszystkie te są ze sobą, no może oprócz tego jednego połączone, a spawane było punkt przy punkcie, ten ostatni jest ciut dalej. Ale tak to jest ładnie już, tutaj wcześniej na wyższych wartościach, to na tych co spawałem tu wszystko, to robiło dziury, a na tym jest spokój. Już spróbuję na tym czystym kawałku zrobić przeciągnięcie, czy też będzie palić. Jak będzie palić, to po prostu te wartości będę używał po prostu do punktowego takiego spawania i tyle. Nie będę się bawił w przeciąganie. A jeżeli się będzie działał w przeciąganiu, to złapię w kilku miejscach, potem połączę ładnie. Plus jeszcze muszę mieć blachę 1, którą dospawywuję i zobaczyć jak na niej muszę spawać, żeby to się sprawdziło. Pierwszy spaw na teoretycznie czystej blasze 0,8. Tu było ok, tu przyspieszyłem dla testu, ok, dobra. Ten robiłem wolniej, zrobiło przetop, bo robiłem dużo wolniej, to jeziorko było długo czerwone, czy żółte, czy tam jakie tam jest, już nie pamiętam, skleroza. A tu jest takie, mi się wydaje, akuratne, czyli przetrzymałem, przeciągnąłem i teraz przejdziemy do przetopów. Pierwszy było ok i potem przyspieszyłem dla testu i zrobiło się i tak z przetopem. Prawie chciało się przerwać, ale jest przetop. Tu gdzie wolniej, no to zrobił się naprawdę grubachny przetop, aż przyjemnie się po prostu na to patrzy. No ale tu jeszcze bardziej zwolniłem i zrobiła się dziura. Było za ciepło. A tu była prędkość taka, bym powiedział, odpowiednia. Zacząłem od tej strony i przeciągałem. No i jest pięknie po prostu. Jestem tak z siebie dumny. Czy telefon to wyda? Skoro zaczęła mi się palić tutaj mastyka, więc przerwałem szybciej. O, i przetop ładnie wystaje. A ten dalej to już w ogóle niesamowicie, ale to już jest ryzykowne, że może się przepalić. Więc takie coś jest wystarczające, ewentualnie trochę zwolnić, ale jest to naturalny, płynny ruch i mogę blachę 8, znaczy 0,8 spawać płynnie na tych ustawieniach. Ile mi to zajęło znalezienie tego? 5 minut, 10 do tych ustawień? Jestem tak z siebie zadowolony, Boże, pierwszy raz przy spawaniu aż tak. Niesamowicie po prostu przyjemnie teraz to wygląda. I tym teraz już sprawdzę na blaszce 1, żebym wiedział jak mi będzie szło spawanie tego do ciut grubszej blachy. Ale z takim przetopem to raczej nie będzie problemu. A na blaszce 1 mm spawanie stało się spokojniejsze. Tutaj przyciągnąłem szybko taki pasek, to w ogóle go nie przebiło. Tu zrobiłem potem na grubo, zaraz pokażę, przetop. A tutaj takie dłuższe przytrzymanie, dosłownie prawie sekundę.
jedno za drugim, aż się tak fajnie podpatrzyłem na YouTubie, że po prostu rozgrzewa się, puszcza i kiedy ten żółty środek zaczyna zanikać, to drugie dokładam. I tak pyk, pyk, punkt za punktem. Jak widać, wyszło mi to ładnie. Skromnie oczywiście mówiąc. I przetopy tego są ok. Sprawia, trzeba dodać więcej po prostu, więcej czasu. No i przetop ten grubszy tutaj jest wystający, więc blachę 0,8 spawa się, mi się wydaje, tak żwawo na tych ustawieniach, ale dalej spokojniej niż poprzednio, a tą blachę milimetrówkę to jest tak na chillku. I tu mogę jeziorko bardzo długo przeciągać i punktowy. Widać? Widać. To już pokazuję profesjonalnie prawie. Punktowy przetop. Tu zacząłem powoli, znaczy za krótko. I punkt do punkcika. Ładny przetop. No i tutaj to pociągnięcie. Długie, bardzo to było nagrzane przecież. To też nie tak, że są same plusy tego, że mogę dłużej przetrzymać, bo zgrzewa nam się bardziej blacha. Ona się bardziej ściąga. Zresztą widać, jak ją wygięło w tym momencie. No, nie do końca dobrze, dlatego lepiej łapać punktowo mimo wszystko. To jest wewnętrzna część karoserii, nie jest zewnętrzna, że trzeba na płasko, ale od tego to, z tego co słyszałem, jest TIG i TIG-iem się robi płaskie, żeby dodać materiału, gładkie, przede wszystkim ciągnąć to, a tutaj mamy punktowe do złapania, żeby było po prostu działające. To ma działać, nie wyglądać. Pamiętacie, jak się męczyłem z tymi ślizgami tutaj? To się okazało, że po prostu ta śruba, która tutaj jest, to jest wstawane. Tego się nie odkręca, dlatego nie mogę tego odkręcić. Po prostu z drugiej strony odkręca się śrubkę, która w to wchodzi. Tutaj jakby ktoś się męczył i trafił akurat na ten film, to właśnie dlatego nie mogłem tego odkręcić z tamtej strony. Super robota. Dzisiejsze spawanie tutaj to jest na wariata. To jest długi element. Ja wiem, z 60 cm może, 50. No i tak sobie mniej więcej to wyznaczyłem, jak to ciąć. Ale tak wszystko na oko, tak A chcę uniknąć cięcia tego w pół i robienia z tego dwóch elementów. No bo żeby nie zgrzewać tej blachy niepotrzebnie. Nie osłabiać tego. Biorę się, tnę to po tych czerwonych liniach i zobaczymy. Jednak musiałem podzielić to na mniejsze części, bo tak to bym, nie wiem, jakbym to operował po prostu. Bardzo niewygodnie. Tak wygląda pierwszy kawałek dołożony. Tu jeszcze mi trochę niestety brakuje, no ale to dodam jeszcze kawałek i tyle. Będę po małym kawałku łapał, żeby tego nie przegrzać, bo prędzej się poddam, niż to mi się uda zrobić z jednego elementu po całości. Jak to mówią, kto brzydko spała, ten ładnie szlifuje, ale nawet ładnie nie szlifuje. To jeszcze będzie do poprawek. Ale tutaj kolejny element, też znowu przecięty. I wpadłem na pomysł, że chyba czas przestać się z tym tak cackać i robić to 300 lat. Po prostu to wsunąłem. To wycinał teraz. Zabezpieczę tutaj od tej strony tym miedzianym kolorstwem. Wsunę to i nadspawam tu tłukę to młotkiem. Będzie grubiej. Co prawda ciężar się zwiększy, to słabo dla motorsportu. Ale tak całkiem poważnie to dużo szybciej to pójdzie, a nie będę się z tym cackał 300 lat. Bo tak to ja mogę muskać, a i tak wychodzi jak wychodzi, no zresztą widać. Tu jeszcze jest to wypuklenie, więc na tym się bardzo topiło. Tu jeszcze rdza z tamtej strony. No, tu gdzie jakoś tam ładnie, no to zrobiło się i gruby przetop. I z drugiej strony w ten sposób. O. Tu jest jakaś jedna dziurka, ale tam wiem w którym miejscu. No i tutaj na tej nierówności, no ale też poprzetapiało do tego elementu, połapało. O, to wystaje kawałek, bo musiałem mieć co naddać. Jego się wytnie. No i co? Jest zawalone towarem.
I jeszcze nie wiem, czy tutaj nie puszczę spawu tak po tym. No bo fabrycznie to wygląda jakby było. Albo tylko mastyka. Tak, chyba tylko mastyka to jest. Dobra, czyli na fabrycznego spawu tutaj do podłogi nie ma, żeby ona sobie pracowała, żeby nic nie pękało może. Tutaj dospawałem niby. Ale tu chyba fabryczny spaw jest. Nie wiem, czy tutaj dociągnąć ten spaw, czy nie dociągać. Może lepiej nie, jak zawalę to epoksydem, to zawsze trochę tam go wpłynie więcej. No, to wiadomo jakieś są przebicia. Widać światło, ale to nawalę epoksydu grubiej i już. No bardzo dobra robota. Bo nie mam czasu, a to chodzi przede wszystkim o to, żeby to nie było dziur, żeby to przychodziło przegląd, a nie żeby było jakoś perfekcyjnie, pięknie, ładnie. Perfekcyjnie. No, także biorę się do roboty i już tak dodam materiału, będzie dobrze. Tu zrobiłem poprawki, bo nie było przetopu do tej blaszki pod spodem. Niestety ustawienia niby optymalne pod 0,8 no są za słabe po prostu na jedynkę, no i myślałem, że będzie lepszy przetop. Tu na próbce był ładny przetop, które to są te dwa takie, co byłem zadowolony. Chyba ten punktowo i ten liniowo. No i okej, przetopik był, ale taki delikatny, przy liniowym większy, ale tutaj no jednak ciężko ten przetop, dużo ciężej. Jakiś tam się pojawia. No tutaj zresztą no jest przyspawane, łapie za to, no i trzyma twardo, więc przetopik tutaj się zrobił, ok, bo ponacinałem diaksem, tu też połapałem, więc to się trzyma. Zabezpieczę to zatłukę, żeby zagięło się, żeby nikt sobie nie pociął łap. No i nie wiem, czy dzisiaj jeszcze dokończę, pewnie już nie. Ostatni kawałek i to będzie tyle na tą stronę, potem ten epoksyd i będzie gotowe. A potem jeszcze gorsza tamta strona i jeszcze to nadkole i pod maską tam element. Pod maską sobie zdjąłem tutaj nadkola, pas przedni, żeby mieć tu dostęp wygodnie. Tu jest tak naprawdę tylko ten kwadracik. Pomocowanie zderzaka, ślizgu zderzaka jest ok. Z drugiej strony jest dużo gorzej, bo tu jest po pierwsze wiązki dużo i coś z tym będę musiał zrobić. Pewnie sobie kawałek ją wyciągnąć, poluzować tutaj, żeby dalej z nią po prostu sobie wyjść wyżej. No i tu mocowanie zderzaka jest w gorszym stanie, znaczy ślizgu. Dalej się trzyma, ale no tu będę spawał. Tu jak jest jeden nit na przykład tego, to jest element, który będzie wycinany. I od spodu, o, tak wygląda od spodu ten ślizg, więc chyba jest do zdjęcia, tylko nie wiem jak to zdjąć, żeby to miało ręce i nogi. No, tu jest dużo tej blachy pognitej niestety. I też nie wiem jak tutaj to zrobię, czy cackać się też z tym, tu w ogóle też jest ruda, cackać się z tym i z tym, czy tylko tutaj. Nawet nie wiem, czy nie zrobię po prostu to na pałę, czyli wyczyszczę tą rudą i naddam z jednej i z drugiej strony, nadłożę po prostu i tyle. Bo trzeba to szybko kończyć i wyjeżdżać, jeździć tym samochodem, bo w ten sposób to jeszcze 2 miesiące samego spawania, a już mi się odechciewa na tą chwilę. Już powoli człowiek ma dosyć, kupić coś nowszego i upalać, a nie się cackać. 1,5 roku zaraz będzie, jak robię ten samochód. To jest zdecydowanie za dużo. Czasu nie odzyskam, wiedzę jakąś tam zdobyłem, no ale co mi po tej wiedzy, to nie jest mój fach. Nie wiem, czy bym przy tym robił kiedykolwiek. Walczę z tym, robię to, spawam, naprawiam, a tu wychodzą kolejne rzeczy i tylko dodatkowa robota cały czas. I tego to się nie kończy. Blacharka jednak, tak jak wszyscy mówią, najgorsza. I silnik naprawisz, zawias zrobisz, ale blacharka to jest już jednak trudność mała. Robię dalej, kończę tutaj to. Jeszcze poheftam może, albo już nie posprzątam i koniec na dzisiaj. Tu jest zgrubienie, tu jest dużo mastyki i nie wiem jak tutaj się dostać, żeby to wyczyścić dobrze.
więc to po prostu zawalę większą ilością epoksydu i mastyką potem nową. Ale tutaj, jak teraz spawałem, zresztą nie widać, zaraz dam światło, nie przebija się nigdzie światło, które mam w bagażniku. O. Bo poheftałem teraz. Teraz to szlifować jeszcze. Wygląda brzydko, ale once again, kto brzydko spawa, ten ładnie szlifuje. I dzisiaj już się czuję lepiej z tym spawaniem. Jestem zadowolony. Biorę się za szlifnięcie i będzie ładnie. Będzie cacy, będzie gotowe. A po tym, jak już nie będzie dziurek, to ostatni element szlifnięte. Już tam nie będę bardziej zjeżdżał, nie ma sensu grzać tej blachy, tak jest ciepła. Tu jest trochę nierówności. Nie wiem, czy to chcę załatywać, czy nie, bo znowu będę musiał szlifować i szlifować i szlifować. To się trzyma tam do tego pod spodem, więc chyba nie. Tu zastukam tylko, żeby docisnęło do tego. I ostatni element spawam już w ten sposób jak ten. Tutaj się jakoś wkurzyłem za bardzo i tyle. Trzeba było to na spokojnie sobie przemyśleć. Robić dobrze. Wszystko w tym samochodzie staram się zrobić dobrze, żeby było pięknie, tak jak ma być fabrycznie prawie albo lepiej. Tak też tu trzeba zrobić. Nie ma drogi na skróty. Chcę, żeby to jeździło dobrze i długo i ewentualnie mieć to pod 1.6. To musi być zrobione dobrze. Albo rozbiję to na drzewie i będzie po wszystkim. Mniejsza. Biorę się za docinanie. Tu już dosyć prosty kawałek, więc nie powinno być z tym problemów. Dodatkowo, jak widać, widzę Peugeota, kolor nawet, wow. No to wygląda jak wgniotka, ale nie, to jest tylko cień, bo uwaga. Tam tararam tam tam, tam tararam tam tam. Mam dwa teraz światła, mocniejszą żarówkę założyłem. Tutaj w moim kąciku spawalniczym, to wam pokażę. Room tour. Proszę bardzo. Tutaj jakieś tarczki, spray, spawareczka. Tutaj miejsce pracy, cyk, siedzisko. Jak chcę mieć miękko, tam miękkie siedzisko. Jakieś druciaczki i w ogóle. Tam jest bałagan, to trzeba wyrzucić. A tutaj jeszcze w te jakieś wgłębienia, no to wiadę już z druciakiem typowo nawet na szlifierce. Będzie luks. Jeszcze taka prosta rzecz jak to, że to jest zgrubienie wyszło z tego oddania spawu. Proszę bardzo. Jak fabryka. Nawet lepiej. Zalałem tutaj tym podkładem spawalniczym, żeby te wszystkie szczeliny ewentualne powpływało. Przed epoksydem i tak to wszystko odtłuszczę. I tu już przyłapałem trochę w kilku miejscach. Poheftane, tu się zrobiła dziurka, zmniejszyłem voltaż, tu już bez dziurki. Załatało się, tutaj połapane. Tu 3 punktach złapane. No i tutaj jeszcze linia będzie i tyle. No i kolejny dzień walk. Już ogarnąłem sobie oświetlenie. Mam 3 żaróweczki. Tam halogen plus taki nowy halogenik Zidla, zaraz go pokażę, Parkside'u. No i biorę się do roboty. Już ostatnie hefty połapałem. A światłość. Nawet sobie zrobiłem kulturalnie przy wyjściu. Pstryk. Jest. O, proszę. Luksusowo. Zarobiłem nowe gniazdko. Tutaj było tak na prowizorkę złapane. Zaraz zostawię sobie ten stolik. No i heftam. Fajnie sobie teraz ustawiłem, bo nawet jak się porobią dziurki, to zaraz je połatam. Wiadomo, jak zaszlifuję, też się pojawią kolejne, też przyłapię to i będzie dobrze. Tu jest jedna taka większa, może gdzieś postaram się oprzeć telefon, to zobaczcie jak się jej pozbywam. O, co to jest? A, tu jest. Ciekawe, czy on też mryga? Nie, on nie mryga. Ok, on ma lepsze odświeżanie niż ten taki budowlany. Ale o, świeci tak. Na tym niby świeci 3 godziny. Na podwójnym, na pojedynczym 5. Ale jeszcze ma funkcję powerbanka, więc można sobie telefon naładować. Jak braknie prądu przy nagrywkach. No i na magnes. Nóżki w ogóle są regulowane. Ale też mają magnesy, więc tak jak teraz tutaj sobie wstawiam go u góry i do spawania jest jak znalazł. Mam dobrze doświetlone. No, jakoś tam załatałem. Oczywiście nie jestem profesjonalistą w żadnym wypadku. Trochę też widzę, że ściągnęło blachę, no ale ciepło to ciepło.
Nic z tym nie zrobię na moje umiejętności, ale dziura załatana. Najważniejsze, jeszcze tutaj jest kawałek, plus też bardzo mało widać. Tutaj w tym momencie spróbuję Wam zmniejszyć jasność, żeby zobrazować, jak bardzo mało widzę w tych goglach. I tu już jest ciężko, bo tu jestem blisko mastyki, która się lubi fajczyć. Lamelkowa tarcza, bo kamień szlifierski za bardzo grzeje trochę blachę. I też z tego, co się dowiedziałem w internecie, trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę tu. Nie grzać punktowo. Jakbym nie zgrzał wystarczająco. Jakie tu są fale Dunaju, to dajcie spokój. I tak to się tutaj robi. Nie będę Was zanudzał dalej. Chciałem po prostu pokazać, jak na początku pokazywałem, potem na środku trochę nie bardzo. I teraz końcówkę. Już zaraz pokażę Wam efekt finalny. Jeszcze pewnie zetnę to tutaj na wysokość podłogi. Mimo wszystko nie będę tego zawijał, bo chyba to nie ma sensu. Może to będzie w czymś przeszkadzać w przyszłości. Oczywiście, jako że to jest miejsce niewidoczne, to większość tych grubszych spawów zostawiam, bo to jest zawsze więcej materiału, który tutaj będzie siedział. Co prawda w nim tam mogą siedzieć cuda, ale dlatego napisikałem dużo tego miedzianego podkładu, który jest też antykorozyjną powłoką w jakiś sposób. Ale dla testu w tym miejscu to łączenie drugiej z trzecią blaszką zjechałem do zera. Oprócz jakichś tam dziurek od spawów, to jest normalne. Jeżeli byśmy robili poszycie jakichś samochodów zewnętrzne, no to byśmy tego chcieli się pozbyć. Tak, spaw jest równy i dokładny. O, tu gdzieś było łączenie. I tej linii łączenia nie widzimy, bo spaw jest na tyle głęboko penetrujący, że wychodzi tutaj jak powinno wyjść w każdym możliwym miejscu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tyle wiem z internetu. Wiecie, co oznacza farelka odpalona obok spawarki? To znaczy, że jesteśmy gotowi na werble. Epoksyt. Mam tutaj już przygotowany łącznie liter z utwardzaczem. Z tego, co tutaj napisali mądrego, to starsza warstwa tam, jak patrzę na stronę, ta grubsza wychodzi kładąc wałkiem i pędzelkiem, no to dalej to jest prawie 4 m2. Ja tutaj nie wiem o 4 m2 na pewno, łącznie w całym samochodzie, więc gdzie tam będę mógł dać grubiej, to tam grubiej, tylko to też długo schnie. Teraz sobie właśnie trochę nagrzewam blachę, żeby tutaj było ogólnie w tym miejscu cieplej, żeby lepiej schło. Jak będę co weekend przyjeżdżam, to będę odpalał, bo w temperaturach takich jak teraz jest około 10 stopni, to schnie chyba 21 dni albo 30, jeszcze nie pamiętam dokładnie, ale coś w tych okolicach, więc tu 3 tygodnie będzie schło sobie, zanim położę dopiero baranka tego bola. Grzeje się, a ja się zaraz biorę za rozrobienie. Takie nawet sprytne sobie kupiłem kubeczki, też bolał oczywiście najtańsze. No to jest 80/20 proporcja. Ale to są dziwne rzeczy, skąd ja to mam rozumieć. Na 80/20 to będzie 1:5, tak? Aha, poczekaj, na 5 części, czyli 4:1. Tak, 4:1, dobra. Czyli jak to działa? Jak to działa? Kurde. Trochę techniki, człowiek się gubi. Wałeczek czeka, pędzelek czeka, przemyję, tylko to wyczyszczę. Nie potrzebuję się tak na tego utwardzacza, bo potem spojrzałem, że tu jest takie szkodliwe na płuca. No ale może będę żył. Powinna mi przyjść maska, nawet już w paczkomacie. Taka lakiernicza, to na następny raz będę zabezpieczony. No ale nalałem 4 części tego, 1 część tego i profesjonalnym mieszaczem zaraz to wymieszam. To w ogóle jest taki miód wręcz, ta górna warstwa. Kurde, to jest giga wydajne. Naprawdę.
Tutaj pędzlem na razie samym brałem, żeby powpychać w te wszystkie dziurki. Żeby gdzie może wejść, niech wejdzie. Spawy, żeby przykryć. Łączenia, żeby zakryć. Tu jeszcze jakaś dziurka się widać jest, ale mała. Tutaj też w miarę obficie. A jeszcze tu się nie dostałem, dobra. A resztę spróbuję z wałeczka tak równo położyć, żeby też to nie wiadomo, no tu jest grubiej, to będzie schło 2 miesiące, a tu jest cienko, będzie schło 3 dni. To co miało być grubo, to będzie grubo, a resztę trzeba ładnie, kulturalnie zrobić. Jeszcze tylko teraz tutaj dorzucę. Fajnie to kryje. W ogóle to jest, prawie mi tego nie ubyło, jest gigantycznie gęste i dużo z tego można pokryć. Bałem się, że ten litr mi nie starczy, no bo to jest 160 zł za litr, ale pokrywa dobrze, grubo, jest dobrze. No nie mogę wyjść z podziwu. Jak to ładnie kładzie się, jak to przylega od razu. Fajne, gęste. No i bagaj. Tutaj szlifierką jeszcze przejechać, wyrównać wszystko i też kłaść epoksyd. A na koniec mastyka tylko ładnie, kulturalnie. Wyczyszczone, jeszcze tylko teraz brake cleaner trochę na ręcznik papierowy, przetrę to, odtłuszczę i działamy dalej, żeby mi to nie zastygło, a i tak mam tego za dużo. A dobrze, to się go wleję tam w tę szczelinę. O tam, ładnie. Będzie sobie tam leżał, gnił. W tą szczelinę też sobie mogę napuścić, nie wiem co tam jest. Trochę tam spawane, więc niech się spłynie. A kolejność czyszczenia tego była taka. Lamelek na diaksie, druciak zwykły, druciak na wiertarce i brake cleaner, żeby odtłuścić. Bierzemy się znowu za malowanko. No i co? I ta strona gotowa. Malowane, zabezpieczone. Ostatniego dnia lutego to pokryłem. Też tu kawałek było nalotu. Przeczyściłem, położyłem. Gdzie będę takie rzeczy widział, to po prostu dokładał. No i w środku też naddane. Ten cały kawałek metalu, jak już dostał trochę ciepła, też go pokryłem. Na lakier oryginalny, ale to nie przeszkadza. Dodatkowa warstwa, dodatkowa warstwa. Tutaj, a to może dlatego spływa, bo przepływa sobie tędy i dlatego tutaj będzie mastyka właśnie. No, zabezpieczone tak jak się dało, najlepiej. Jest gorzej niż się spodziewałem i niż wyglądało na początku. Kto by pomyślał? Czyszczę, tutaj czyszczę. Chlast wpada mi. Druciak na wiertarce. Ja pier... Jak skończyłem w takiej sytuacji, kupiłem sobie druciaka odpowiedniego do pracy. Pyk, kawał rurska i będzie trzymać się teraz lepiej. Jak w coś przywalę, no to naprawdę ta rurka to samochód podbije, a się z nią ewentualnie wgięcie stanie, a nie ta cienka blaszka się zagnie i mi chłodnicę połamie. Średniawa, jeżeli chodzi o grubość. A teraz mogę cały samochód podnieść, Polska górą. No i dzisiaj jak to śmierdzi. No i tyle.